let it bang, bang. Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Aneta. No i w związku z tym, że właśnie tutaj wpadłaś, zagościłaś, to znaczy, że chyba szukasz jakiegoś pomysłu na danie ketogeniczne. Ja dzisiaj do Was przychodzę z chlebem, wodą i chlebem Was witam. Nie, solą i chlebem, tak to było chyba. Ale nieważne, kochani, mam dzisiaj dla Was fajny chlebek, który można zabrać do pracy, na wycieczkę, zrobić kanapki. Naprawdę jest rewelacyjny, smakuje równie dobrze jak, on w ogóle bardzo dobrze smakuje, ale bardzo podobnie do klasycznego, zwykłego, wieloziarnistego chlebka, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Na tą chwilę to jest chyba moja ulubiona wersja chleba, tak naprawdę. No dobra, nie przedłużając, zaczynamy, pieczemy chleb. Oto mamy składniki, kochani, które będę wykorzystywała do przyrządzenia mojego chlebka. Jak widzicie, chlebek jest bardzo przyjazny naszym jelitom, ponieważ mamy tutaj dużo błonnika. Tu jest oczywiście siemię lniane mielone, siemię lniane w ziarnach. Bardzo dobrze wpływa na pracę naszych jelit, także warto tutaj sobie od czasu do czasu taki chlebek przygotować, bo naprawdę bardzo pozytywnie wpływa na nasze jelita, po prostu. Ze względu na dużą ilość błonnika. Słonecznik łuskany, w całości oczywiście, szklanka wody, znaczy szklanka, 200 gramów tutaj jest wody. O, proporcje teraz Wam podaję. Teraz mam ślinotok, bo zjadłam pistacje i właśnie je przełykam. Przepraszam. Używam zazwyczaj ziół prowansalskich, dzisiaj ich nie mam, więc po prostu takie zioła kuchni polskiej suszone, troszkę proszku do pieczenia, troszkę soli, 5 jaj i masło. Masło jest dzisiaj tak ciepło, że słuchajcie, postawiłam to i ono mi się tak po prostu samo rozpuściło. Mamy ponad 30 stopni, także cieszmy się jeszcze tym ciepłem. Piekarnik dodatkowo jeszcze mi tutaj grzeje w kuchni, także można się ugotować. Dobra, jak się domyślacie, przepis nie jest zbytnio skomplikowany, ponieważ takich nie lubię, dlatego wystarczy to wszystko wrzucić do miski, wymieszać, wrzucić do foremki i upiec. No dobra, zaczynamy od siemienia lnianego. Ja najpierw sobie wrzucam wszystkie suche produkty. No to mamy siemię lniane, mamy słonecznik. Słonecznika wrzucam prawie wszystko, dosłownie zostawiam sobie odrobinę, ażeby móc jeszcze sobie posypać na wierzch chlebek słonecznikiem. Lubię, gdy on jest taki przypieczony. Siemię lniane, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, dwie płaskie łyżeczki. Dobra, teraz to sobie wszystko wymieszam. Dodam jeszcze sól. Takie powiedzmy, że 3 większe szczypty soli. To jest chlebek dla tych, którzy nie lubią łuski babki jajowatej. Tutaj jej nie ma. A większość zazwyczaj jak narzekacie, to właśnie na smak łuski babki jajowatej. Faktycznie ona jest bardzo specyficzna. No i nie każdy po prostu ją lubi. Dodaję też sobie zioła. Łyżeczka. No i teraz jaja. Następnie dodaję sobie rozpuszczone masełko i wlewam wodę, ale uwaga, woda musi być ciepła. Nie musi być gorąca, ale musi być ciepła. No i wszystko oczywiście traktujemy teraz mikserem. Zmiksowane ciasto już tutaj mi zgęstniało. Taka jest konsystencja ciacha. Ciacha, no chlebka, ciasta, wiecie. I całość wlewam sobie do foremki. Ja używam foremki silikonowej. Można zwykłej, wyłożonej papierem do pieczenia. I całość sobie przelewam do formy. Na wierzch dodaję jeszcze resztę mojego słonecznika, który sobie zostawiłam. Tak jak mówiłam, ja lubię właśnie taki podpieczony, chrupiący
Na wierzchu słonecznik, oczywiście nie trzeba. Tu można dać sezam, ale też nie trzeba tak naprawdę. Ja lubię jeszcze dodawać czasami suszoną cebulę i ona się tak fajnie też podpieka. No dobra, i teraz całość, kochani, wędruje do piekarnika na około 30-40 minut. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj się dzieją naprawdę piękne, piękne rzeczy. Pierwszy raz w tym roku zdecydowałam się na zrobienie ogórków kiszonych. Mam nadzieję, że mi się udadzą. Tutaj będą małosolne. Także kilka słoiczków mam już gotowych. No i po 35 minutach mój chlebek wygląda tak. Pięknie mi urósł. Tutaj widzicie, pękł. Jest bardzo gorący. Za chwilę go wyciągnę sobie na kratkę i wysuszę, chciałam powiedzieć. Nie wysuszę, tylko wystudzę. No i proszę bardzo, kochani, już go sobie przekroiłam. Chlebek jest wystudzony, ostudzony, wychłodzony. W środku wygląda tak. Naprawdę jest przepyszny, chrupiący i no genialny. Jeżeli szukacie też pomysłu na to, co do tego chlebka, to oczywiście polecam Wam mój pasztet, który przepraszam bardzo, który mogliście już oglądać, że tak powiem, w poprzednim odcinku, także zapraszam Ci, którzy nie widzieli, to w poprzednim filmiku przygotowywałam właśnie ten pasztet, także naprawdę z czystym sumieniem polecam. To są moje kanapeczki, które składają się właśnie z tego pysznego, drobiowego pasztetu, chlebka, troszeczkę awokado, pomidorek, no i śniadanie po prostu, proszę bardzo, śniadanie mistrzów. Ten chlebek u mnie bardzo szybko znika, bo dzieci również go lubią i naprawdę jest bardzo zdrowy. Tak jak mówiłam, ma dużo błonnika w sobie, także warto, żeby nawet dzieciaki raz na jakiś czas takiego chlebka sobie pojadły. Dobrze, kochani, dziękuję Wam dzisiaj serdecznie. Mam nadzieję, że moja propozycja Wam się spodoba. Tak jak mówiłam, czekajcie na następny film, bo będzie też fajny. Nie mówiłam. Teraz Wam to mówię. Będzie fajny, zapewniam, będzie fajny. Liczę tutaj na jakieś oczywiście tam kciuczki w dół, nie, tylko w górę. W dół nie chcę, tylko w górę zapraszam. Klikajcie kciuczki, a oczywiście komentarze są bardzo mile widziane. Ja już z Wami się żegnam. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa.